Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim. To ja jestem ta druga Kasia z tych wielu Kaś w naszym projekcie. I już tutaj Marta, tylko jakbyś, to ja udostępnię ekran. Tak, już wystąpiłam, tak? Już, dobra. Czy Państwo widzą ekran w tym momencie? Tak, tylko jeszcze może pełen ekran. Pełen ekran, dobrze. Może tak, jak coś to będę mówiła. Dobrze, już jest, ok? I mamy pierwszy, zaraz sprawdzimy, czy się U nas nie widać pełnego, Kasiu, wiesz? Ja nie wiem, czy nie musisz włączyć go przed szerowaniem, czyli najpierw sobie u siebie włączyć, a potem szerować. Dobrze, to jeszcze raz w takim razie z tego wyjdę. Przepraszam, ale tak będzie. Czyli poczekaj. Tam na górze ekranu masz zatrzymanie. Zatrzymaj udostępnianie, zatrzymam. Tak. I teraz jeszcze w takim razie tak. I jak wejdę w... I teraz musisz przejść na drugie okno Alt-Tabem. Już, poczekaj. Tak. Zawsze to są trudności techniczne, ale mam nadzieję, że już potem będzie lepiej. Dobrze. O, zaraz. Tak i najpierw tak. Tak i teraz szeruję. Czy teraz jest ok? Tak, teraz mamy cały ekran. Już jesteśmy tylko na którymś slajdzie. Tak, tylko właśnie ja teraz nie mogę. O, już jestem na pierwszym slajdzie. Dobrze, trudności techniczne mam nadzieję za nami, więc przechodzimy do meritum, zwłaszcza, że czas nas goni. Ja sobie tutaj tylko nastawię właśnie, żebym wiedziała, ile minut zabieram Państwu. Jeszcze raz dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Katarzyna Archanowicz i mam przyjemność w tym projekcie z ramienia Szkoły Głównej Handlowej zajmować się badaniami jakościowymi. I tak jak Marta tutaj wybiegała w przyszłość, co będzie, to ja się trochę cofnę do przyszłości i opowiem Państwu o tym, jakie badanie wykonaliśmy na jesieni zeszłego roku, na jesieni 2001, jakie badanie jakościowe wykonaliśmy, co nam z niego wyszło, co oczywiście wiąże się później z tym, co robimy dalej w projekcie. Czy już zmieniają się slajdy? Jesteśmy w informacjach, czy nie? Tak, jesteśmy. Tak, jest okay. Tak. Super, dziękuję bardzo. No więc badanie jakościowe było zakrojone dość szeroko, ponieważ mieliśmy i wywiady z ekspertami, ale mieliśmy też wywiady, tak zwane zogniskowane wywiady grupowe z rodzicami dzieci, które chodzą do właśnie tych 3 szkół podstawowych, o których już mówiliśmy. I o tej właśnie części badania, o tych wywiadach grupowych z rodzicami chciałabym Państwu opowiedzieć. No, co to było? To był taki wywiad grupowy. W każdym z nich oprócz osoby prowadzącej uczestniczyło od 4 do 6 rodziców. Każda taka sesja trwała około 2 godziny i na początku mieliśmy taki pomysł, żeby były to wywiady odbywające się w szkołach, stacjonarnie. No, COVID nam plany zmienił i dlatego część z tych wywiadów prowadziliśmy jeszcze w szkołach, na ulicy Kajki w szkole, a już pozostałe były live, co nie wpłynęło na ich jakość, więc, a jeszcze zwiększyło trochę liczbę, więc tak naprawdę wyszło nam wszystkim na plus. I pewno duża część z Państwa wie, co to są te badania jakościowe, o których ja mówię, natomiast chciałabym to jeszcze raz powiedzieć, żeby dla wszystkich było jasne, co my tutaj robimy. Do badań jakościowych zwykle mówi się, ojej, to co wy możecie powiedzieć, jak żeście przebadali tak małą liczbę osób. Tak, rzeczywiście w badaniach jakościowych my badamy relatywnie małą liczbę osób, no bo jeżeli mieliśmy około 5 osób w każdym wywiadzie, no to około 40 osób w ogóle przebadaliśmy i dlatego to są takie wywiady,
których wyników nie możemy generalizować na populację. Nie możemy powiedzieć, że nie wiem, 80% osób coś tam lubi, a 20% ma inne zdanie, bo one zupełnie nie po to są. One są po to, żebyśmy zrozumieli, dlaczego ludzie myślą tak, jak myślą, jakie mają przekonania, jakie mają motywacje, co stoi za tym, że oni się zachowują w ten a nie inny sposób. I tu jest takie trochę szukanie tego, czego wcale nie wiedzieliśmy, że mamy znaleźć, szukanie czegoś, co jest nieoczywiste i co nas może w badaniach zaskoczyć. I chcemy tutaj zdobyć taką pogłębioną wiedzę na temat tego, jak badani rzeczywiście widzą swój świat i nie jaki on jest naprawdę, tylko jaki on jest w ich oczach, bo to właśnie sprawia, że oni się będą później zachowywać tak, a nie inaczej. Ja tutaj ten symbol yin-yang dlatego dałam, ponieważ zawsze uważam, że to jest taka część obrazu, taki bardzo wyostrzony obraz, ale na małej próbie osób, dlatego też warto potem zrobić jeszcze badanie, takie zdjęcie już na większej grupie osób, czyli badanie ilościowe i my takie badanie oczywiście w projekcie mamy, natomiast ja opowiem o tym badaniu pierwszym, o tym badaniu jakościowym, które później dało nam jakieś odpowiedzi na pytania, dało nam różne pytania, które będziemy później w projekcie i cały czas je rozwiązujemy. Tę mapkę w różnych, zmienił się slajd? Tak, tak. Dobra, tę mapkę już w różnych odsłonach Państwo dzisiaj widzieli. Ja jeszcze raz powtórzę, że badaliśmy rodziców, których dzieci chodzą do 3 szkół, właśnie na ulicy Trockiej, na ulicy Kajki, na ulicy Kruczkowskiego i musieli być to rodzice albo opiekunowie dzieci, którzy razem z dzieckiem mieszkają, którzy odprowadzają je do szkoły i ze szkoły, albo współdecydują o tym, w jaki sposób dziecko się do tej szkoły przemieści. Rozmawialiśmy zarówno z mężczyznami, jak i kobietami, żeby poznać taki pogląd od strony opiekunów i od strony opiekunek. I też założyliśmy to, co nam się tutaj bardzo potwierdziło, że no jednak inaczej myślą i inne mają potrzeby i poglądy rodzice, których dzieci dopiero rozpoczynają naukę szkolną, czyli są w tych klasach 1-3, a trochę już inaczej o swoich dzieciach myślą rodzice dzieci bardziej dojrzałych, czyli rodzice dzieci z klas 5 i 8. I żeby się tak właśnie nie dublować z tym, o czym opowiadała, co robiła i o czym opowiadała Państwu przed chwilą Marta, no to właśnie te drugie klasy, którymi zajmuje się Fundacja Na Miejscu, myśmy wyłączyli z tych badań, więc nie rozmawialiśmy z rodzicami dzieci, które chodzą do drugiej klasy. I teraz tak. I to, co ja teraz Państwu pokażę, to jest właśnie ten punkt widzenia rodziców, jak oni myślą o tym, jak my poruszamy się po mieście, jak my się poruszamy z naszymi też dziećmi po mieście. I to, co jest pisane italikami, tym pochyłym pismem, to są właśnie takie dokładne cytaty, to, co rzeczywiście powiedzieli nam nasi badani. No więc tu powiedz mi, gdzie mieszkasz, a powiem ci, jak żyjesz. To taka oczywista oczywistość, ale warto cały czas ją mieć tutaj na myśli, że mimo, że te szkoły tak naprawdę nie są od siebie oddalone dużo, to jest cały czas jedna Warszawa i Wawer jest oddalony około 11 km od centrum, Targówek około 7 km od centrum, no, jeżeli centrum traktujemy jako pałac kultury, Śródmieście no, jest w tym centrum Kruczkowskiego, to jednak to, gdzie żyje dana rodzina i gdzie usytuowana jest szkoła, bardzo wpływa na to, jak postrzega się swoje życie i swoją mobilność w tym właśnie mieście.
No, jeżeli mieszka się na ulicy Kajki, czyli w Wawrze, to rodzice uważają, że to właściwie już jest poza miastem, ale w takim miejscu, gdzie wszystko jest na miejscu i w związku z tym takie podjechanie do centrum wcale nie jest konieczne, ponieważ można iść do lekarza, można iść nie wiem, do urzędu na miejscu i do centrum wcale nie za bardzo trzeba jeździć. Jeżeli mieszka się na Trockiej, to rodzice sami nazywali ten punkt takim punktem przeładunkowym, bo tam jest dużo ulic szybkiego ruchu, wiele osób dojeżdża spoza Warszawy, jest metro Trocka, więc rodzice mówią, jest tu dużo samochodów, dużo ludzi dojeżdża, zostawia swoje samochody, my też często korzystamy z centrum, ulice są niebezpieczne i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli natomiast mieszkalibyśmy na Kruszkowskiego, to tutaj się pojawiały takie hasła jak zielone centrum. Jesteśmy w centrum, ale otoczeni pięknymi parkami i bardzo dobra lokalizacja, starcza nam. Możemy spokojnie korzystać z roweru, chodzić pieszo, korzystać z komunikacji miejskiej. To jest jedyna taka lokalizacja, gdzie pojawiła się taka wiadomość, że właściwie można nie mieć samochodu na poruszanie się po mieście. W pozostałych lokalizacjach to absolutnie coś takiego się nie pojawiało. No i co jeszcze zobaczyliśmy? No, to, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach i że robiliśmy badanie w specyficznym czasie. No właściwie teraz nie ma niespecyficznych momentów, natomiast myśmy robili to badanie w październiku, czyli to był taki czas, powiedzmy sobie, pomiędzy lockdownami. Ludzie doskonale pamiętali poprzedni lockdown, który trwał prawie przez cały rok szkolny i spodziewali się zresztą słusznie, że znów zostaną zamknięci w domach. I to bardzo wpłynęło na ich, a także na nasze, tak? Bo możemy sobie tutaj stwierdzić, że inni pewno rodzice i inni ludzie też tak samo myślą, ponieważ to wyszło tak dwutorowo. Jedni chcieli nadrobić stracony czas, więc jeszcze bardziej chcieli się właśnie ruszać, wychodzić, spotykać, a inni ludzie z różnych powodów stwierdzili, że właściwie lepiej im w domu, że właściwie nie mają ochoty wychodzić i że to jest coraz trudniejsze i fizycznie, nie chce im się wyjść, ale też i psychicznie, że to już jest właściwie po co się tam ubierać, wychodzić, to niebezpieczne, więc lepiej wszystko załatwiać w domu. I rzeczywiście ten COVID bardzo nas od siebie odgrodził i na początku wiadomo był szok, ale później nastąpiła taka adaptacja, większość stwierdziła, że rzeczywiście można żyć z tymi Zoomami, z tą nauką zdalną, nowe technologie były coraz łatwiejsze, więc to, jak mówię, tak podziałało dwutorowo, na jednych tak, na drugich tak. I w związku z tym, mam nadzieję, że slajd znów mi się zmienił, w związku z tym dla niektórych osób te wyjścia z domu jawiły się jako bardziej niebezpieczne niż przed COVID-em, niż przed lockdownem. I myśląc o bezpieczeństwie komunikacyjnym, to tak naprawdę okazało się, że my myślimy o trzech różnych rzeczach. Pierwsze to jest takie bezpieczeństwo, jak ja nazwałam, komunikacyjne, wypadkowe, tak? Boimy się właśnie zbyt dużego ruchu, tych samochodów, które przekraczają prędkość, boimy się tego, że nie ma odpowiedniej infrastruktury, która by nam zapewniała wypadkowe dojście i wyjście z domu. To jest jedna rzecz. Natomiast jest jeszcze takie bezpieczeństwo społeczne, czyli strach przed tymi złymi obcymi, czyli boimy się właśnie tego, że jest nieodpowiednie oświetlenie albo w ogóle go nie ma, że nie ma monitoringu. No i socjologowie używają takiego wyrażenia helikopterowe rodzicielstwo. To jest ten taki rodzic helikopter, który krąży nad dzieckiem i sprawdza, czy tam na pewno wszystko się u niego dobrze dzieje i musi go cały czas obserwować. I rzeczywiście z naszych badań wynika, że taka granica tego helikoptera to jest pomiędzy 3. a 4. klasą, to znaczy mniej więcej w tym czasie rodzice już trochę odpuszczają i pozwalają dzieciom
jakoś samemu wychodzić trochę i również też chodzić samemu do szkoły, a wcześniej po prostu nie. No i trzecie bezpieczeństwo albo niebezpieczeństwo, które bardzo nam się tutaj objawiło, to jest bezpieczeństwo epidemiologiczne czy higieniczne, którego myślę znów przed COVID-em po prostu byśmy pewno tak tutaj nie wyłuskali, bo bardzo zaczęliśmy zwracać uwagę na to, że wszędzie jesteśmy otoczeni wirusami, bakteriami i no, powiedziałabym, że nastąpiła nawet pewna nadwrażliwość. Ludzie zaczęli bać się wszystkiego, czego mogą dotknąć inni ludzie, więc zarówno jest to komunikacja miejska, ale też wszystkie rzeczy, które są współdzielone, na przykład współdzielony rower miejski, czy też wypożyczanie hulajnogi. Tak? To było postrzegane przez niektórych jako coś, no, co jest po prostu niehigieniczne i na pewno jest tam jakiś wirus, który nam zaraz zrobi dużą krzywdę no i w ogóle wszelkie skupiska ludzi, więc właśnie jechanie wspólnym autobusem, nawet jeżeli niczego nie dotykamy, no a też podwożenie na przykład ludzi innych samochodem, tak? To teraz jest taka obawa, że ja kogoś podwiozę i ten ktoś właśnie zakazi mnie jakąś chorobą. To te trzy typy bezpieczeństwa albo niebezpieczeństwa, żeśmy tutaj zobaczyli. Druga rzecz, która nam wyszła, to tak zwana zła pogoda. Okazuje się, że rodzice mają w Polsce bardzo małą tolerancję na to, jaka pogoda to jest ok na to, żeby wyjść na dwór. I podobnie tak jesteśmy socjalizowani, więc podobnie też zachowują się szkoły i na przykład nie wychodzą na dwór, kiedy jest zła pogoda. A co to znaczy zła pogoda? No to jest oczywiście deszcz, śnieg, wiatr, lód i zimno. I tak naprawdę już niewielki chłód czasem sprawia, że rodzice stwierdzają, że nie jest za zimno, żeby wyjść na dwór. No i oczywiście w związku ze zmieniającymi się porami roku, jeżeli wcześniej zapada ciemność, to też się boimy wychodzić. I tutaj jest duża różnica, okazuje się, że pomiędzy takim spacerem, kiedy celem jest sam spacer, tutaj macie Państwo właśnie cytat z respondentki w Aninie. Jeżeli mamy wyjść na spacer, to możemy wyjść nawet, jeżeli wieje wiatr, jest zimno, ale wtedy już się nie przemieszczamy z punktu, a przynajmniej rzadziej przemieszczamy się z punktu A lub do punktu B, no bo to później właśnie nie wiadomo, co zrobić z mokrym ubraniem i jakoś tak boimy się, że coś nam się wtedy stanie. To jak mówię, to mokre ubranie to była dość ważna rzecz, po prostu rodzice obawiali się, znaczy nie tyle się obawiali, po prostu mówili, że nie ma możliwości w szkole takiego rozwieszenia ubrania, przebrania się, więc w związku z tym na pewno nie chcieliby puścić swoich dzieci w momencie, kiedy jest niebezpieczeństwo, że będzie padał deszcz. I tutaj ten rower, hulajnoga jest na pewno bardziej traktowany jako taki sprzęt do aktywności fizycznej, a nie do przemieszczania się z punktu A do B. No i teraz, czy samochód to jest wciąż prestiż? Czy samochód to jest wciąż prestiż? Oczywiście zależy kiedy i gdzie, natomiast zwykle i tak z naszych badań wyszło, to jest po prostu coś, co trzeba mieć. To jest po prostu taka konieczność, którą się nie ma czym chwalić. Tu bardziej podobała mi się taka właśnie wypowiedź jednej z pań na Trockiej, że to jest jak toaleta w mieszkaniu, a nie wychodek na dworze. No, większość osób, chociaż nie wszyscy w Polsce, mamy toalety w mieszkaniu, ale nikt się tym specjalnie nie chwali. I tak samo z tym samochodem. Jak mówię, oprócz tego właściwie pojedynczego, można powiedzieć, zdania na Powiślu, że można samochodu nie mieć, to wszyscy nasi respondenci się gremialnie zgadzali z tym, że no to jest po prostu konieczność, że to jest bezpieczne, to jest wygodne i dlatego taki samochód
po prostu trzeba mieć. Natomiast absolutnie nie jest to pewno rzecz, którą się chwalimy. Ewentualnie tutaj takie nam też głosy słyszeliśmy, że no, jeżeli ktoś ma samochód służbowy, to się może tym pochwalić, że tak jest w swojej pracy doceniany. I co ciekawsze może, jeżeli jest to samochód właśnie elektryczny, hybrydowy, to też jest to ta moda na właśnie bycie eko, że i też pokazanie w pewien sposób swojego statusu, ponieważ w Polsce jest to postrzegane jako rzecz droga, kosztowna, więc jeżeli ja stać mnie na to, żeby mieć samochód elektryczny, samochód hybrydowy, stać mnie na to, żeby być ekologicznym, to rzeczywiście mogę to podkreślać w jakichś konwersacjach, żeby pokazać swój status. No ale niektórzy jednak szczęśliwie dla nas, mając ten samochód, nie używają go ciągle, rezygnują z samochodu. I dlaczego to robią? Otóż okazuje się, że przede wszystkim są takie dwa powody. Pierwszy powód to to, żeby dziecko się ruszało. I żeby dziecko się ruszało i żebyśmy my ruszali się jako rodzice, opiekunowie razem z dzieckiem. To bardzo nam wybrzmiało po tym właśnie badaniu, po tym lockdownie. Dużo rodzin zauważyło, że tych dodatkowych kilogramów przybyło, więc zanim znów nas zamkną, to żebyśmy się jednak poruszali, pójdźmy właśnie piechotą albo pojedźmy na rowerze. No i żebyśmy też spotykali innych ludzi, tak? To jest właśnie ten drugi powód, taka chęć socjalizacji z innymi, chęć spotykania się, odnowienia tych kontaktów, które przez COVID zdecydowanie nam się rozluźniły. I natomiast to, żeby zmniejszyć emisję spalin, być bardziej ekologicznym czy zaoszczędzić, nie. Takie powody się absolutnie spontanicznie nie pojawiały. No i tu jest też ważne, że wtedy, kiedy dziecko by chciało prosić, to widzę Cię, Aniu, to znaczy, że już mam kończyć, zaraz będę, to jest też ważne. Ile kosztują dojazdy? To jest oczywiście na pewno kolejne wystąpienie długie, ale chciałabym tylko zaznaczyć, że ludzie nie kalkulują ekonomicznie tak, jakbyśmy chcieli racjonalnie, ponieważ uważają, że na przykład samochód jest relatywnie niedrogi. Niedrogi, ponieważ liczą pojedynczy koszt przejazdu, a nie zapominają o tym, że ten samochód trzeba kupić i jeszcze go eksploatować, chociaż teraz tyle mówimy o cenach benzyny, może to się zmieni. Natomiast mówiło się na przykład, że droższy jest koszt przejazdu komunikacją miejską, bo bilet kosztuje ponad 4 zł, a samochód, no to jak już jest, to jeżdżę. Oczywiście rodzice cieszyli się z kart miejskich dla dzieci, choć nie wszyscy wiedzieli, że takie karty są, ale większość wiedziała, natomiast zawsze uważała, no okej, ale my musimy i tak dzieci wozić, więc musimy płacić za bilet. Więc wiemy, że koszty rodzice liczą nie do końca ekonomicznie, obiektywnie, nie do końca też obiektywnie, ekonomicznie postrzegają czas, ponieważ 5 minut to nie zawsze jest 5 minut i 5 minut rano to jest bardzo, bardzo dużo. I znów pani ze szkoły w Aninie mówi nam, przekładamy naszą wygodę, jesteśmy wygodni i jeżeli dzieci mogą pospać te 5 minut dłużej, to po prostu wsiadamy w samochód i już. No tutaj niektórzy mówią, że jeżeli by się zaczynały później lekcje, to może by to jakoś wpłynęło na ich zachowanie, ale to są deklaracje, trzeba by to na pewno sprawdzić. Więc 5 minut nie zawsze to jest 5 minut. Natomiast czym jest transport zrównoważony, to już naprawdę koniec mojej prezentacji. No, my jako naukowcy często używamy tego właśnie pojęcia i nam się wydaje ono takie zrozumiałe. Niskoemisyjność, zrównoważenie transportu, to jest termin, którego rodzice absolutnie spontanicznie nie używają. Co więcej, w momencie, kiedy się im powie o tym, co to właściwie jest, znaczy spyta się ich, co to właściwie jest, no to nie za bardzo, to następuje taka konsternacja, nie za bardzo wiedzą, co właściwie ma się z czymś równoważyć i o co chodzi. No dochodzą później do tego, że może chodzi o wygodę, może chodzi o ekonomię, najrzadziej, że chodzi o ekologię. Więc są tutaj naprawdę bardzo różne pomysły, co to może być ten transport zrównoważony, ale ekologia tutaj pojawia się zdecydowanie najrzadziej. I
No i klimat. No właśnie, co z tym klimatem, co z tą ekologią? No co ja mogę? Rodzice narzekają na słabą jakość powietrza, jak najbardziej. Chcieliby, żeby to powietrze było lepsze zarówno dla nich, jak i dla ich dzieci, ale nie wiążą tego ze swoimi wyborami i zwyczajami. Tylko raczej na przykład z opalaniem węglem. Czyli jest źle, tak, mogłoby być lepiej, ale to nie ma zupełnie nic wspólnego z tym, co ja robię. I tutaj właśnie różne pomysły, takie właśnie, że hałas jest dla mnie bardziej uciążliwy niż spaliny, bo spalin nie czuję, więc tak jakby w ogóle ich nie było. I też jedna pani powiedziała, no co, no smog jest, taki mamy po prostu klimat. Więc taki mamy klimat, czy możemy go poprawić? Myślę, że tak i to będziemy zaraz robić na warsztatach. Bo co z tego wynika? Kasiu, wchodzę Ci brutalnie w słowo. Dobrze. Kasiu, dlatego, że już naprawdę potrzebujemy kończyć, a wydaje mi się, że najważniejsze rzeczy już przekazałaś. Dokładnie tak, dziękuję za uwagę. Dziękuję za uwagę i oddaję głos, Kasia.